mi się deska nie... Właśnie, ale wiesz co, jedna to tak się ugięła, jak on miał to nagrane pięknie, co? I nie ma. Cześć, witajcie na kanale Preston Innovations. Ja się nazywam Marcin Cichosz. Dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć od siebie kilka słów na temat kołowrotków Centris NT. Myślę, że po 4 latach użytkowania tych kołowrotków mogę jakieś zdanie swoje wyrazić. Kołowrotki występują w 3 różnych rozmiarach. Jest to najmniejszy, ten, który widzicie tutaj. Jest to rozmiar 320. Jest oczywiście 420 i 520, czyli kołowrotek, który mam założony aktualnie na wędce, którą wędkuję. 320 to najmniejszy kołowrotek w całej gamie. Moim zdaniem on świetnie nadaje się do wędkowania przede wszystkim spławikowego. Być może do federa byłby ok. Ja natomiast użyłbym go do wędkowania spławikowego, takiego lżejszego spławika, nie pellet waglera, takiego do łowienia karpi, tylko do normalnego spławiczka. Kołowrotek o rozmiarze 420 to już jest kołowrotek do zadań federowych. Oczywiście spławiku też świetnie się sprawdzi. Natomiast ja taki kołowrotek, to znaczy taki rozmiar kołowrotka 420 używam do krótszych wędek podczas łowienia federem. I powiem Wam więcej, mam go założonego przy wędce Łądzi, czyli bardzo krótkiej wędce, którą używam do łowienia przede wszystkim karpi, przede wszystkim na bomb feder, na krótkich dystansach. I ten kołowrotek sprawdza się świetnie. Można sobie pomyśleć, że rozmiar 420 mógłby się charakteryzować jakąś mniejszą mocą zawartą wewnątrz maszynerii tego kołowrotka. No nic bardziej mylnego, on nadal świetnie daje sobie radę, zarówno na małych rybach, co oczywiście nie jest problemem, jak i na dużych, potężnych karpiach. Ja łowię nim karpie 3, 4, 5, a nawet 8 czy 10 kg, bo takie też się zdarzają podczas komercyjnego wędkowania. Ten rozmiar 420 właśnie mam do krótszych wędzisk. Rozmiar 520 natomiast, czyli największy kołowrotek w gamie, mam go założonego tutaj na swoim wędzisku, dzisiaj przy klasycznym federze. Jest to dla mnie kołowrotek o największym polu zastosowania, przynajmniej w moim wędkowaniu. Nie boję się go założyć na średniej długości wędki, ani na wędki, którymi będę łowił dalej. Jest to dla mnie pierwszy wybór do wędzisk. Łowię nim przy federze klasycznym. Leszcze uwielbiam łowić przy pomocy tego kołowrotka, kiedy na szpulę założona jest plecionka. Łowię nim też oczywiście przy użyciu żyłki. Również na łowiskach komercyjnych czy na łowiskach stowarzyszeń, gdzie łowi się duże ryby. Ja wybierając kołowrotki do mojego wędkowania, decydując się na nie jakiś czas temu, brałem właśnie te flagowce marki Preston, ponieważ musiałem być pewny, że kołowrotek będzie ze mną przez najbliższych kilka lat, że będzie bardzo wytrzymały i będzie służył mi do wędkowania różnymi metodami, zarówno właśnie klasycznym federem, jak i metod federem, ewentualnie do łowienia pellet waglerem. Gama tych kołowrotków Centris NT charakteryzuje się tym, że wszystkie zbudowane są z aluminium, to znaczy obudowa jest aluminiowa, przez co wyróżniają się lekkością. Łatwo dopasować je do wielu długości wędzisk, nie obciążając tym sposobem samego blanku. Świetnie wyważają kije. We wszystkich tych kołowrotkach przełącznik blokady biegu wstecznego umieszczony jest na górze korpusu, w tylnej części kołowrotka. Uważam, że jest to bardzo wygodne, bo bardzo łatwo można tą blokadę zwolnić lub ją z powrotem włączyć. Wszystkie te kołowrotki posiadają bardzo sprawny hamulec. Jest on oczywiście, jego regulacja ulokowana w przedniej części szpuli. Ja spokojnie mogę powiedzieć, że po takim czasie użytkowania, czyli 4 latach, kilku, 8, 7 kołowrotków, nie pamiętam dokładnie ile ich mam, ale bardzo mocno eksploatuję czasami na dużych rybach i to sprzęgło nadal działa bardzo dobrze i bardzo sprawnie. Następnym elementem jest to, że właśnie w tym miejscu, w którym reguluje się sprzęgło, jest przycisk, którym zwalnia się szpulę, to znaczy zdejmuje ją się z całości kołowrotka. Jest to mega przydatne. Nieraz zdarzyło mi się tak, że czasami przez przypadek gdzieś w jakiś sposób żyłka
podeszła mi pod spód szpuli. Zupełnie nie zwracałem na to uwagi. Oczywiście była to pewnie moja wina, natomiast zdarza się tak. Myślę, że zdarza się to wielu osobom i kiedy holujemy dużą rybę, wystarczy w ogóle jakąkolwiek rybę, wystarczy nacisnąć tylko przycisk, zdjąć tą szpulę, zrobić 2 obroty tam tej żyłki, która się gdzieś zaplątała, założyć z powrotem, sprawę mamy rozwiązaną. Dla mnie to jest coś, co bardzo mocno przekonało mnie jakby do używania tych kołowrotków, kiedy one pojawiły się na rynku wiele lat temu, bo uważam, że to jest świetne rozwiązanie. Przełożenie w tych kołowrotkach w każdym rozmiarze jest takie samo, czyli 5.0 do 1. Warto zwrócić uwagę, że w każdym kołowrotku, w każdym opakowaniu z kołowrotkiem, kiedy dostajecie taki kołowrotek nowy do rąk, jest oczywiście dodatkowa zapasowa aluminiowa szpula, a każdy kołowrotek posiada 2 klipy. To jest bardzo ważne podczas wędkowania i łowienia przy użyciu klipów, przy łowieniu na określonych dystansach, ponieważ na jednym kołowrotku, nawet łowiąc czasami jedną wędką, możecie zaznaczyć 2 dystanse i szybko z nich zrezygnować, kiedy stwierdzicie, że chcecie na któryś przeskoczyć. Decydując się na kołowrotek Centris NT, otrzymujecie w zestawie 2 rączki. Jedna to jest standardowa rączka pojedyncza. Ja właśnie pojedynczych używam, bardzo je lubię. Natomiast jest też do wyboru rączka podwójna. Wiele osób właśnie takie preferuje, więc kwestia gustu, jaką zamontujecie do tego kołowrotka. Bardzo innowacyjnym rozwiązaniem, zresztą jak na markę Preston przystało, jest kabłąk, który został zbudowany z połączenia niklu z tytanem. Ten materiał jest określany jako materiał inteligentny, mający małą pamięć kształtu, natomiast jakby pomijając tą mądrą teorię, chodzi tutaj o to, że można go palcem, ręką czy przyciskając do czegoś po prostu wygiąć, a on nie powinien się złamać. Oczywiście wszystko ma swoją wytrzymałość, nie jest niezniszczalne, natomiast dla mnie ma to takie znaczenie, że wkładając wędziska do pokrowca, a czasami wożę ich 6, a nawet przesadzam, czasami 7, to one tam mają bardzo ciasno, mega ciasno, ale ja się o to nie martwię, bo zawsze właśnie kabłąk obrywa w pokrowcu, kiedy jest ściśnięty, natomiast ten dzięki swojej budowie jest taki na swój sposób elastyczny, zapinając pokrowiec, z którym mamy nadstan wędek, a myślę, że zdarza się to wielu osobom, możemy być na 99% pewni, że tam się nic nie zadzieje. Omawiając te kołowrotki, myślę, że warto też wspomnieć o systemie wolnej oscylacji, co pozwala podczas nawijania linki, czy będzie to plecionka, czy będzie to żyłka, na bardzo dokładne ułożenie jej na szpuli. To jest ważne, aby była dobrze ułożona. Ma to duże znaczenie oczywiście podczas kolejnych zarzutów. Wiemy, że nic tam się nie poplącze i będzie się linka bardzo ładnie wysnuwać przy zarzucaniu, czy to na krótszy, czy na dalszy dystans. Kołowrotki różnią się od siebie tym, że każdy z nich nawija inną ilość żyłki na jeden obrót korbką. 520 nawija 95 cm, 420 nawinie nam na jeden obrót korbką 85 cm, a 320 nawinie tych centymetrów 75. Ostatnią różnicą, na którą warto zwrócić uwagę, jest to pojemność szpuli. Każdy z tych kołowrotków mają oczywiście inną. Najmniejszy 320 pomieści 150 metrów linki o średnicy 0,23 mm. 420 pomieści 150 metrów żyłki 0,26 mm, a 520 pomieści tyle samo żyłki, ale o średnicy 0,28 mm. Reasumując, jeżeli szukacie wytrzymałego kołowrotka, sprawdzonego, takiego, którego można użyć zarówno na wędkach spławikowych, jak i federowych, w federze klasycznym lub mocując się z naprawdę dużymi karpiami na komercjach, to Centris NT jest dla Was. Ja tych kołowrotków używam już ponad 4 lata. Tak jak wspomniałem, mam ich kilka sztuk. Każdy ma się dobrze. Każdy dostał mocną szkołę holowania ryb, ale nie mam im nic do zarzucenia. Mam nadzieję, że Was za dużo nie zanudziłem, a te informacje zarówno trochę techniczne, jak i takie, które przekazałem Wam tutaj od siebie z mojego doświadczenia po moim kilkuletnim wędkowaniu na tym sprzęcie, mam nadzieję, że Wam się przydadzą. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!
Ubu dubu, niech nam żyje.